Dzień dobry. W dzisiejszym programie nawet Uzbekistan rzuca kłody pod nogi. Kolejny turecki bank zamyka Rosjanom konta. Niemcy z propozycją parasola nuklearnego dla Europy. Czy Węgry i Słowacja zostaną odcięte od rosyjskiego gazu? Dziura w skonsolidowanym budżecie Federacji Rosyjskiej podwoiła się w ciągu roku. Na koniec problemy w eksporcie paliw utrzymują się. Zapraszamy. Dzień dobry. Chcieliśmy powiedzieć, że Rosja ma się świetnie. Wszystko, co nagrywaliśmy przez ostatnie pół roku, to było kłamstwo i bardzo Was za to przepraszamy. Czarna dziura wciągnęła Mateusza, słuchajcie, nie słuchajcie. Startujemy z przygodami technicznymi dzisiaj. Jakiś sabotaż albo nie wiem, co się wydarzyło, ale chyba trzecie już podejście. Mamy nadzieję, że teraz się uda. Żeby nie przedłużać, na końcu powiemy, co wieczorem będzie i co będzie jutro, bo mamy dla Was niespodzianki, natomiast zaczniemy sobie od paska. Mamy złe informacje, jeżeli chodzi o Rosję. Waluty drożeją, euro zbliża się do 100 rubli za euro, dolar przekroczył 92, jeżeli chodzi o gaz, cały czas jesteśmy poniżej 25. Drobna korekta po kilkudniowych spadkach, no ale ona jest tak drobna, że to źle wróży. I być może będziemy mieli w przyszłym tygodniu próbę bicia rocznego rekordu, jeżeli chodzi o spadki. Jeżeli chodzi o ropę, to w tym momencie można powiedzieć, że stabilizacja w granicach Brent 82, Urals 73, przy czym pamiętajcie zawsze, że tam jest inna cena transakcyjna. Widzę, że nasi słuchacze i widzowie dołączają do nas, a więc jesteśmy dobrze widoczni i słyszalni. Ja Cię słyszę, Paweł, nawet 2 razy, chyba masz gdzieś okienko włączone. Nie. Może mnie słyszysz 2 razy, bo może sobie tutaj odsłuch zrobiłem. Natomiast wszystko sobie już pokasowałem, a więc raczej nie powinieneś teraz jest słyszeć. Idealnie, myślę, że dalej się słyszę teraz ja. Patruszew, sytuacja na świecie pogorszyła się bezprecedensowo. Zachód korzysta z chaosu dla swoich celów. Ja bym powiedział, że to Rosja korzysta z chaosu. Słyszysz mnie na telefonie, którego do ciebie dzwonię, no jest dlatego, mój drogi. Tylko nie wyłączyłeś. Tak, słuchajcie, dzisiaj to jest po prostu. Dobra, więc słyszałeś faktycznie, tak. Tak. Do celu, słuchajcie. Patruszew powiedział. Tak, Patruszew powiedział, że sytuacja na świecie pogorszyła się bezprecedensowo. Zachód korzysta z chaosu dla swoich celów. Natomiast import ropy i gazu z Rosji przez Unię Europejską w 2023 osiągnął 30 miliardów euro, dokładnie 29. No i już pozwoliło to Rosjanom tworzyć takie nagłówki, że 30 miliardów euro tutaj Unia Europejska kupiła ropy i gazu, tylko że to jest 5-krotny spadek w ujęciu rocznym. Więc nie wiem, czy jest się czym chwalić. Więc tak. 5 razy. 5 razy. Gazu spadło ile? No głównie tutaj gaz spadł, tak? I tutaj mamy jeszcze większy ten spadek. Ta ropa naftowa aż takiego spektakularnego spadku nie zaliczyła, no ale też zaliczyła. Tak, Speaker Izby Reprezentantów USA Mike Johnson powiedział, że Kongres od kilku tygodni zdaje sobie sprawę z zagrożenia ze strony Rosji, rozwijającą broń antysatelitarną. Według niego po raz pierwszy został o tym poinformowany w styczniu. No więc wie, a tak jakby blokuje te wszystkie rzeczy. Tak, wie, natomiast nie przeszkadzało mu tutaj uchwalić wakacje dla wszystkich, dla całej Izby Reprezentantów do końca lutego, bez głosowania nad jakąkolwiek ustawą, w szczególności nad ustawą z pakietami pomocowymi dla Ukrainy, uchwalonymi już przez Senat. Tam dobiegły głosowania do końca, natomiast Izba Reprezentantów miała się nad tym pochylić, ale w lutym się nie pochyli, ponieważ ogłosił wakacje.
Biały Dom i administracja Bidena oczywiście skrytykowały ten krok. Paweł, przepraszam, ale Flanelda. Co? Flanelda, opis dzwoni do ciebie, bo nie mogę sobie wyobrazić. Misiek malowany, Boże, jak ja się już rozkleiłem dzisiaj, to już musimy przejść chyba w Jaruski, bo... Coś dzisiaj spożywałeś? Grozi. Nie jesteś w stanie dalej czytać. Dobrze, to ja w takim razie przeczytam. Szwajcarskie władze wszczęły śledztwo w sprawie możliwych naruszeń antyrosyjskich sankcji, nie podając szczegółów. Natomiast Biały Dom poinformował, że sytuacja w Awdijiwce jest krytyczna. Miasto może znaleźć się pod kontrolą Federacji Rosyjskiej z powodu braku amunicji w siłach zbrojnych Ukrainy. No i cały czas są te naciski na republikanów, ale widzimy, że one są nieskuteczne. Ja jakby co już mogę. Holandia podpisała porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi i Niemcami o utworzeniu nowej koalicji obrony powietrznej Ukrainy, czyli coraz szersze zatacza kręgi ta taka koalicja. Tak, mamy wypowiedź za to szefa Euroclearu, któremu nie podoba się propozycja G7, aby wykorzystać zamrożone aktywa Federacji Rosyjskiej do odbudowy Ukrainy i nazywa tą propozycję, czyli tych obligacji, pośrednią konfiskatą. No tutaj oczywiste jest, dlaczego panu się nie podoba, ponieważ do tej pory to Euroclear zarządza tymi pieniędzmi, no i nie chciałby być ich pozbawiony w jakikolwiek sposób. Tak, a kanclerz Scholz oczekuje się, że kanclerz Scholz i prezydent Ukrainy podpiszą dzisiaj, 16 lutego w Berlinie dwustronną umowę o bezpieczeństwie. No okej, bo z tego co kojarzę, to Załęski teraz będzie miał takie tournée. Niemcy, Francja i ktoś jeszcze chyba, Anglia? Nie, z Wielką Brytanią. Tak. Natomiast już były z Wielką Brytanią, zostało to podpisane. No tutaj oczywiście jest cały czas zabieganie o dostawy amunicji i dostawy pomocy dla Ukrainy, a szczególnie w momencie, kiedy Stany Zjednoczone nie uchwaliły niezbędnych ustaw w tym zakresie. Dobra. To przechodzimy do dłuższych informacji. Słuchajcie, nawet Uzbekistan rzuca kłody pod nogi Rosji. Władze Uzbekistanu zdecydowały się de facto przyłączyć do zachodnich sankcji finansowych wobec Rosji, które na początku 2024 roku objęły ponad 11 000 rosyjskich obywateli i firm. Parlament Uzbekistanu w pierwszym czytaniu przyjął projekt ustawy, w którym zakazywałby prowadzenia działalności bankowej w kraju osobom fizycznym i prawnym objętymi sankcjami. No i te sankcje to w dużej mierze właśnie są skierowane na Rosjan. Inicjatywę zaproponowano ze względu na ryzyko zastosowania wobec Uzbekistanu sankcji wtórnych. Projekt ustawy przygotowany z uwzględnieniem doświadczeń Czech, Łotwy i Estonii, które wcześniej już przeprowadzały taki proces, dodają dodatkowe uprawnienia Krajowemu Bankowi Centralnemu. Konieczne jest zwiększenie efektywności systemu przestrzegania sankcji w sektorze bankowym. Uzbekistan stał się jednym z węzłów importu równoległego do Rosji i jednym z głównych kierunków turystyki krajowej obywateli Rosji. W pierwszym roku wojny Uzbekistan przyjął wtedy ponad 300 000 Rosjan, z czego 60 000 otworzyło tam rachunki bankowe. Wolumen przekazów pieniężnych z Rosji do Uzbekistanu podskoczył wtedy o 160% do rekordowego poziomu 14,5 miliarda dolarów, i to mówimy o danych w 2022, a rosyjscy przedsiębiorcy stali się rekordzistami pod względem liczby firm otwartych w Republice. Jednak po wielokrotnych wizytach urzędników ze Stanów Zjednoczonych i z Unii Europejskiej, mówiliśmy o tym, że jeździli tam i intensywnie pracowali nad władzami z Uzbekistanu, władze zaostrzyły warunki dla Rosjan.
Tak naprawdę przyjęta ustawa jedynie utrwala już ustaloną praktykę. Banki w Uzbekistanie od jakiegoś czasu nie przeprowadzają już transakcji z osobami objętymi sankcjami. I to jest ciekawe, gdyż coraz mniej dróg jest do tego importu równoległego. Tak, no tutaj były zapowiedzi, część ekspertów wątpiła, że te omijanie sankcji będzie uszczelniane, jest uszczelniane, natomiast no, nie jest oczywiście 100% i nigdy pewnie nie będzie. Nigdy nie będzie. Natomiast należy się liczyć, że jeżeli chodzi szczególnie o Azję Centralną, no tutaj będzie dosyć dużo ruchów i ten kierunek powinien być zamykany lub utrudniany, bo widzimy, że ten kierunek turecki no, przez odcięcie od tych banków no, mocno utrudnił Rosjanom życie. Tak? To może jeszcze nie widać tak we wskaźnikach wszystkich, natomiast jeżeli popatrzymy na wywiady w stosunku do konkretnych firm i przedsiębiorców, no to oni się bardzo mocno skarżą, że to tak nie w porządku, że im tak się zamyka i nie pozwala handlować w wolnym świecie. Tak. A my sobie, słuchajcie, przejdziemy do informacji dotyczącej właśnie Turcji, ponieważ turecki DenizBank, jeden z największych banków w kraju pod względem aktywów, rozpoczął masową kontrolę klientów pochodzenia rosyjskiego i wysyła do nich informacje, według których grozi im zamknięcie ich kont. Masowa wysyłka również jest kierowana do pośredników, którzy pomagali Rosjanom otwierać karty w tureckich bankach. DenizBank, który tradycyjnie był do tej pory lojalny wobec Rosjan, zaczął wymagać od klientów pilnego przedstawienia pozwolenia na pobyt lub tureckiego paszportu, a także potwierdzenia popytu w Turcji, na przykład rachunkami dodatkowo za media. Klienci, którzy odpowiedzieli, że nie mają pozwolenia na pobyt i mieszkają poza Turcją, zostali poproszeni przez bank o wycofanie swoich pieniędzy i zamknięcie konta. Kontrola dotknęła rosyjskich klientów z aktywnymi kontami. Od początku lutego listy z banku otrzymują ci, którzy regularnie korzystają z jego kart i mają depozyty w znacznych kwotach. Oficjalnie bank nie skomentował powodu zbierania informacji, ale lokalni menadżerowie wyjaśniają, że to, co się dzieje, to są instrukcje z samej góry. Przypomnijmy, że DenizBank był jednym z niewielu banków, tam dosłownie były 3 banki, które umożliwiały otwieranie kont dla Rosjan bez pozwolenia na popyt. Przy czym to był największy bank, bo pozostałe 2 to były takie bardziej banki regionalne. Jednak od początku 2024 roku polityka banku zmieniła się radykalnie. Nowi klienci z Rosji są odrzucani, no i również nie pozwala się im otwierać rachunków. Wygląda to często tak, że oddział przyjmuje dokumenty, składa wniosek o założenie konta, ale na końcu klienci nie przechodzą kontroli zgodności. Przypomnijmy, że problemy zaczęły się może nie tak wkrótce, ale po tym jak Departament Skarbu zaostrzył sankcje, grożąc instytucjom kredytowym na całym świecie surowymi środkami za operacje wspierające rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy. To są te sankcje, o których mówiliśmy, które okazały się najbardziej do tej pory dotkliwe, czyli te sankcje z grudnia. Ponieważ w wyniku tego handel pomiędzy Turcją a Rosją został praktycznie sparaliżowany, a największe sieci handlowe Federacji Rosyjskiej mają cały czas problem z dostawą importowanych towarów. W tym czasie rosyjskie banki mają problemy z dokonywaniem płatności i przelewów w lirach tureckich, a niektóre z nich zamknęły swoje konta korespondencyjne. Tak, czyli widzimy Uzbekistan, widzimy w Turcji też coraz trudniej. Dzień dobry AM, nadawanie opóźnione, nie, my już 3 live nadajemy dzisiaj, więc to się po prostu czasem zdarza. Okładka z czarną dziurą powoduje, że wchłania redaktorów, wchłania powagę, a nawet całe live'y, więc niebezpiecznie zdawać okładkę z czarną dziurą, bo to się źle kończy.
Słuchajcie, a przejdźmy troszeczkę do Niemiec, do Europy. Christian Lindner, minister finansów Niemiec i lider rządzącej koalicji Wolnej Partii Demokratycznej, wezwał do rozważenia alternatywy modelu obrony Europy z wykorzystaniem brytyjskiej i francuskiej broni nuklearnej. Obecne bezpieczeństwo Europy jest nierozerwalnie powiązane z bezpieczeństwem Ameryki Północnej poprzez dzielenie się bronią nuklearną. Ale dopóki inne kraje będą dysponowały taką bronią, tu inne musimy sobie podstawić Rosja, Europa będzie musiała także utrzymywać nuklearny środek odstraszający, aby nie pozostać bezbronną wobec szantażu ze strony państw autorytarnych. Strategiczne siły nuklearne Francji i Wielkiej Brytanii już przyczyniają się do bezpieczeństwa naszego sojuszu. Prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił różne propozycje współpracy w tej dziedzinie. Ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa musimy zrozumieć jako wezwanie do dalszego przemyślenia tego elementu bezpieczeństwa europejskiego pod parasolem NATO. Nie oszukujmy się, jeśli chodzi o pokój i wolność w Europie, nie możemy bać się trudnych kwestii, podkreśla minister Niemiec. Pytanie brzmi, na jakich warunkach politycznych i finansowych Paryż i Londyn będą gotowe wykorzystać swój potencjał strategiczny dla zapewnienia bezpieczeństwa zbiorowego, no i jaki wkład Niemcy są gotowe wnieść. Obecnie amerykańska broń nuklearna znajduje się w 6 bazach wojskowych. W Belgii, Niemczech, Włoszech, Holandii, Turcji, no i Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania ma około 200 głowic, z których część przeznaczona jest dla obronności NATO, natomiast Francja posiada wszystkie 300 głowic przeznaczonych wyłącznie do obrony narodowej. Wielka Brytania oświadczyła już wcześniej, że jej broń nuklearna może zostać udostępniona NATO na prośbę naczelnego dowódcy sojuszu w Europie. Może być użyta w wyjątkowych okolicznościach do samoobrony, w tym obrony naszych sojuszników w NATO. Macron też od 4 lat proponuje zorganizowanie dialogu strategicznego na temat roli, jaką francuskie odstraszanie nuklearne może odegrać w europejskim bezpieczeństwie zbiorowym. W Berlinie nawet nie zaczęto omawiać tego tematu, dlatego minister bardzo do tego wzywa. Takie też zdanie ma Katarina Barley, która w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego stanie na czele niemieckich socjaldemokratów. Niedawne oświadczenie Trumpa oznaczają, że nie można już polegać na amerykańskich gwarancjach. No i tu, Pawle, Trump robi tak jak Putin bardzo dużo dobrego chyba dla NATO. Putin rozszerzył sojusz, zmobilizował, a Trump mobilizuje europejską część sojuszu do pracy. Dla mnie to jest dyskusyjne, bo to też stawia pytanie o przyszłość NATO. No bo jeżeli będziemy, tak jak on zapowiada, mieć członków, ja to mówiłem w poprzednim live'ie, ale nie wszyscy słyszeli. Nikt nie słyszał, bo dwóch, no ty słyszałeś. Nie, też cię nie słuchałem, byłem wyłączony, zamroczony. Okej. Perfumy mi uderzyły do głowy, tu mówią ludzie. A co zrobiłeś z tym balsamem? Żeńszeń, co dostałeś ode mnie na walentynki? Tak, no wietrze, teraz pokój, bo się nie dało. Nie no, dobra, poważnie. Poważnie, no jeżeli powstanie ten pomysł, żeby byli członkowie pierwszej kategorii i drugiej kategorii, czyli pierwszej, którym USA pomaga, i drugiej, którzy muszą sami sobie pomóc, no to stawia pod znakiem zapytania NATO, tak, jako w ogóle sojusz, no bo trochę inne były zasady, jak wchodziłeś, a trochę inne mają być obecnie, tak, jeżeli Trump by wprowadził te swoje zapowiedzi, w co akurat wątpię, bo on dużo mówi, a potem to, co robi, odbiega często od jego deklaracji, a więc też bym to traktował cały czas jako grę wyborczą i nie dawał tutaj wiary we we wszystkie bzdury, które on wypowiada, bo tak, no to byłoby dosyć ciężko. Tak. A my sobie, słuchajcie, przejdziemy do informacji dotyczącej Austro-Węgier dawnych, czyli Węgry, Słowacji i Austrii,
które być może zostaną odcięte od rosyjskiego gazu. Mamy wypowiedź z Unii Europejskiej, że Unia Europejska nie planuje przedłużenia kontraktu z Rosją na tranzyt gazu przez Ukrainę. Tak powiedziała pani unijna komisarz do spraw energii Simpson. Umowa wygasa z końcem 2024 roku. Rosyjski wicepremier Nowak już poinformował, że Gazprom nie negocjuje przedłużenia. Według niego Moskwa wolumenu gazu zacznie dostarczać wkrótce do Chin i już rozmawia o eksporcie gazu przez Siłę Syberii 2, której oczywiście jeszcze nie wybudowała. Unia Europejska nie jest zainteresowana przedłużeniem kontraktu na tranzyt rosyjskiego gazu przez ukraiński system przesyłowy, powiedziała na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego pani unijna komisarz. Nie jesteśmy zainteresowani przedłużeniem trójstronnej umowy o tranzycie gazu z Rosją, która wygasa z końcem roku. Przypomnijmy, że dzień wcześniej Simpson spotkała się z ministrem energetyki Ukrainy Hermanem Hałuszczenką. Rozmowa odbywała się w Paryżu w ramach spotkania ministerialnego Międzynarodowej Agencji Energetycznej. I według tutaj pani komisarz, Unia Europejska miała wystarczająco dużo czasu, jak i kraje członkowskie, do przygotowania się do odcięcia rosyjskiego gazu. Mówi tutaj, że były 2 lata, żeby się do tego przygotować. Unijna komisarz zapowiedziała dostępność alternatywnych wariantów zapewniających dywersyfikację dostaw i napełnianie magazynów gazu, nie precyzując jednak, jakie to opcje. No i pytanie, co czeka dalej Austro-Węgry, które kraje mogą się obawiać braku tego tranzytu i jak to ma wyglądać? Dzisiaj o tym powiemy sobie króciutko po południu, jeżeli tutaj Mateusz mi pozwoli. Słuchajcie, ja nie mogę czytać czatu. Mam prośbę, nie wysyłajcie, bo widzicie, jak Mateusz reaguje tutaj. Po prostu już jest taka głupawka. Zniszczyliście mnie tymi komentarzami na czacie. Naprawdę. Ja wam chciałem coś o dziurze budżetowej powiedzieć. Mów o tej dziurze, bo znowuż widzę, że po raz kolejny nie powiesz, a to ważna jednak informacja, chyba że chcesz, Tak. żebym ja przeczytał. Słuchajcie, spokojnie, ja wyłączam czat, żebym go nie widział, bo wy dzisiaj nie dacie mi, poczuliście krew, nie? I od razu. Deficyt budżetu federalnego wynosi 3,23 biliona rubli. Okazał się jednak tylko częścią większej dziury. Skonsolidowany budżet Federacji Rosyjskiej na rok 2023 według wstępnych szacunków Skarbu Federalnego został wykonany z deficytem na poziomie 3,91 biliona rubli, czyli 42 miliardy dolarów. Taka dziura budżetowa na koniec zeszłego roku się pojawiła w Rosji. Skonsolidowane budżety regionów powiększyły dziurę o 200 miliardów rubli, a państwowe fundusze pozabudżetowe o kolejne 489. To właśnie skonsolidowany budżet odzwierciedla wielkość tak zwanego impulsu budżetowego, czyli tego, ile pieniędzy państwo wpompowuje w gospodarkę. Ale ja bym nie do końca się zgodził, Paweł, bo z tego co rozumiem, to ta dziura budżetowa jest pomimo wpompowywania na przykład z Narodowego Funduszu Dobrobytu. Tak, bo Narodowy Fundusz Dobrobytu służy, żeby poprawić płynność, bo jak gdyby pamiętajmy, że zawsze mamy jak gdyby to, co przepływ gotówki, czy tam przepływ funduszy oraz to, co raportujesz, tak? No i raportować tutaj możesz z opóźnieniem i różnie możesz też księgować. Natomiast po to do tej pory też korzystali z Narodowego Funduszu i z tej części płynnej, żeby mieć tą bieżącą płynność, tak? No i widać, że to się kończy, no bo tam już prawie nic nie zostało, jeżeli chodzi o dewizy. I o tym mówiliśmy i będziemy jeszcze mówić. Wczoraj mówiliśmy, no zostało to złoto, które trzeba też, to nie jest tak, że szybko się spienięży, a więc ta część płynna już jest coraz mniej płynna, jej po prostu nie ma.
co powoduje problemy z płynnością, szczególnie tą płynnością dewizową, bo w przypadku rubli, no to mogą sobie po prostu dodrukować, tak? Tak, tak. I jeżeli w styczniu tego roku jeszcze nie było widać jakichś podejrzanych ruchów, to w lutym analitycy zwrócili uwagę na dane elektronicznego budżetu. W 13 dni wydano 1,83 biliona rubli, czyli 140 miliardów rubli dziennie. To jest, słuchajcie, o 55% więcej niż w lutym 2023, gdzie te wydatki były naprawdę bardzo wysokie, rekordowe wręcz, kiedy Ministerstwo Finansów wydawało 91 miliardów rubli dziennie. Wtedy były kontraktowane te kontrakty zbrojeniowe z dużymi zaliczkami na początku, nie? Te nawet po 90%. No i teraz mamy na początku tego roku jeszcze podwyższenie takich wydatków o 55%. Analitycy są zaskoczeni szybkością napływu pieniędzy i sugerują, zaczyna się upadek pieniądza. Ja nie wiem, czy to tak się zaczyna, natomiast no już analitycy zaczynają się obawiać. I tu prawdopodobnie powtarza się historia z przełomu roku 2022-2023, kiedy Ministerstwo Finansów wydało w ciągu 2 miesięcy 10 bilionów rubli na zasilenie wydatków wojskowych. Na razie Ministerstwo Finansów nie komentuje, natomiast no, te kontrakty najprawdopodobniej są podpisywane w tym momencie. Oczekuje Bank Centralny, że dziury nie tylko w budżecie, ale w regionach będą się pogłębiać. Więc takie oto mamy informacje. Tak, i tam dwie rzeczy. Widzimy, że sytuacja w regionach się cały czas pogarsza i to może bardzo niepokoić, bo to będzie zmuszało albo regiony do jeszcze większych cięć wydatków, szczególnie na infrastrukturę i utrzymanie różnego rodzaju obiektów i na przykład potrzebne remonty. I druga rzecz, widzimy też pewne opóźnienie w tym roku w stosunku do zeszłego roku. Ja mówiłem, z czego ono może wynikać, czyli to, co teraz widzimy w lutym, to jest wypłacanie zaliczek na potrzeby firm, głównie z tego sektora przemysłowo-wojskowego. W zeszłym roku to był już styczeń, natomiast teraz prawdopodobnie było w styczniu rozliczenie pieniędzy, które były wydatkowane w zeszłym roku, a większość zaliczek właśnie jest pobierana i być może, też mówiłem o tym, to się lepiej rozłoży niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku to styczeń, luty było tak, że oni pobrali wysokie zaliczki, a potem nawet same firmy nie były z tego zadowolone, bo okazało się, że za mało zażądali w stosunku do kosztów, które potem ponieśli i mówiłem, że w tym roku troszeczkę mogą to zmodyfikować i tak prawdopodobnie się dzieje, niemniej i tak potrzebują zaliczki w lutym, no bo żeby tą produkcję móc kontynuować. A my sobie, słuchajcie, przejdziemy do informacji ostatniej, czyli problemy dotyczące eksportu paliw. My mówiliśmy o tych problemach związanych z dronowaniem i z sabotażami rosyjskich rafinerii, że one ograniczają głównie eksport benzyny. No i mamy dane tutaj już za styczeń i również za luty, ponieważ problemy w eksporcie paliw utrzymują się również w lutym, a można powiedzieć, że nawet zaczynają się pogłębiać. Według tutaj danych Komersanta rosyjskie koncerny naftowe w dalszym ciągu ograniczają eksport benzyny wysokooktanowej głównie w ciągu 1,5 miesiąca. W tym roku w wyniku różnego rodzaju awarii, w szczególności w Niżnym Nowogrodzie, gdzie mieliśmy sabotaż, część towaru musiała zostać przekierowana na rynek krajowy z rynku eksportowego. W styczniu dostawy benzyny w krajowych rafineriach wzrosły o 5% i to był też taki nakaz rządu i taki plan rządu. Jednakże w lutym odnotowujemy pierwsze spadki tutaj. Koncerny naftowe ograniczyły eksport benzyny od początku roku o 27% w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku, ale również w ciągu 13 dni lutego, bo takie dane mamy, dostawy za granicę były niższe o 28%. Natomiast co ciekawe, dostawy benzyny na rynek krajowy
przez 13 dni lutego okazały się mniejsze od planowanego przez Ministerstwo Energii poziomu. I tutaj mamy w stosunku do planu 15%. Dosyć dużo. Przez cały styczeń i początek lutego również ceny hurtowe benzyny stale rosły. Teraz obserwujemy taką stabilizację tych cen. Związane te wzrosty cen były oczywiście z tymi wypadkami, które się odbywały w tych rafineriach. My o tym dosyć dużo mówiliśmy i sytuacja może pogorszyć się w marcu, kiedy notowania powinny jeszcze mocniej wzrosnąć w związku z rozpoczęciem remontów w dużych rafineriach i jednoczesnym sezonowym wzrostem zapotrzebowania na paliwo. My też mówiliśmy, że to dronowanie i te przerwy, one mogą być najbardziej bolesne w tych miesiącach letnich, właśnie z początkiem wiosny, bo tam ten popyt na paliwo się dosyć mocno na rynku krajowym zwiększa. Obecnie sytuację ratują wysokie stany magazynowe, ale sytuacja może radykalnie się zmienić właśnie na wiosnę, jeśli szczególnie ataki dronowe będą się nasilać, a planowane remonty i przestoje okażą się dłuższe niż podają oficjalnie rafinerie. To okej. Skończmy, zanim ktoś coś wrzuci, bo ja dzisiaj już jestem zmiękczony totalnie i... No ale widzę, że część z was się pośmiała, część jest urażona, że nie jesteśmy profesjonalni. No nie jesteśmy profesjonalni, nigdy nie byliśmy od samego początku i to się chyba nie zmieni. Zapraszamy, słuchajcie, na 17. Dzisiaj powiemy sobie krótko na temat właśnie sytuacji na rynku gazu, bo tam jest bardzo ciekawa rozgrywka, w której również Turcja bierze udział. Powiemy, jak to wygląda, kto może być wygranym na tej sytuacji z tym zamknięciem tego tranzytu i czy w ogóle dojdzie do tego, bo też może się okazać, że niekoniecznie. O tym sobie troszeczkę poopowiadamy wieczorem, natomiast też podsumowujemy miesiąc, odpowiemy na wasze pytania dotyczące Rosji, gospodarki rosyjskiej i też przyszłości kanału. Tak. Zapraszamy na godzinę 17. Ja dziękuję ze swojej strony. Dziękuję za Mateusza i za Gęś. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu, wspieraniu kanału i do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się. Hej. Materiał ten powstał dzięki wsparciu społeczności patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć autora i konkretny format, zapraszamy do linku w opisie pod filmem. Dziękujemy.